Jako Ukrainka, która mieszkała ponad 8 lat w Białorusi, mogę powiedzieć, że i na Białorusi, i na Ukrainie można kupić prawie wszystko. Dlatego, kiedy przeprowadziliśmy się z rodziną do Polski, myślałam, że sklepy w Polsce niczym już mnie nie zaskoczą, ale okazało się inaczej. Niektóre produkty i rzeczy w polskich sklepach naprawdę mnie zaskoczyły. Część z nich zobaczyłam właśnie w Polsce, a niektórych do dzisiaj już nie spróbowałam, bo po prostu nie wiem, jak je przygotować i dlaczego oni służą. Dzisiaj pokażę Wam 10 rzeczy i produktów z polskiego sklepu, które naprawdę mnie zaskoczyły po przeprowadzce do Polski. A Wy napiszcie koniecznie w komentarzu, które z nich najczęściej kupujecie i co polecacie mi spróbować. No to chodzimy do sklepu, chodzimy do Aldi, taki polski sklep, ale nie tylko polski, nie wiem. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to nie jedzenie i nie mogę teraz pokazać, co to jest, bo teraz lato, a to w sklepach można znaleźć 1 listopada. Każdego roku przed 1 listopadem w Polsce w sklepach można znaleźć bardzo dużo kwiatów takich. Myślałam, że to kwiaty, żeby na przykład kupować i u siebie w domu postawić, ale nie. Później znajomi powiedzieli mi, że większość ludzi kupuje te kwiaty na cmentarz z okazji wszystkich świątych. To było dla mnie naprawdę nowe i також można znaleźć zniczy też dla cmentarzu. Na Białorusi i na Україні так само купуємо квіти і zniczy na cmentarz, ale nie w zwykłych sklepach. A tutaj w Polsce można kupić to wszystko dla cmentarzu w zwykłych sklepach, w zwykłym supermarkecie. I pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to włoszczyzna. To taki zestaw, myślę, że do zupy, nie wiem. Myślę, że każdy Polak dobrze wie, do czego służy taki zestaw. Słyszałam od swoich znajomych, że wiele osób kupuje właśnie taki komplekt warzyw do zupy. Szczerze mówiąc, ja nigdy go nie kupiłam, bo po prostu nie jem poru. I dla mnie taki gotowy zestaw nie jest wygodny. Napiszcie w komentarzach, kupujecie li wy taki zestaw. Wolę kupować wszystko osobno, marchewkę, pietruszkę, cebulę i inne warzywa, których naprawdę używam. No, tak jest mi łatwiej. Kolejny produkt, który bardzo często widzę w polskich sklepach, to maślanka. Ale muszę się przyznać, że do dziś jeszcze jej nie kupiłam. Wydaje mi się, że po prostu mi nie posmakuje. Nie lubię takie mleczne produkty, na przykład jak kefir albo rjażenka, dlatego cały czas prochodzę mimo maślanki. Za każdym razem myślę, może następnym razem spróbuję, ale do tej pory jeszcze się nie odważyłam. A wy lubicie maślankę? Jaka ona jest w smaku? Jest zupełnie podobna do kefiru albo zupełnie inaczej. Następna rzecz to gotowe kopytka i pysk. To jest kopytka, tak wyglądaje. I taka jest cena. 5 zł. Nie widzę тут pyzy, ale one wyglądają tak samo, podobnie jak kłucki. Taki krugły. Nie wiem, może być były, ale skończyły się wszystko. Jest mrożone pyzy.
ocena, ale тут wszystko skończyło się. Nie wiem, co to właśnie jest i jak to się je. To jako dodatek do obiadu, albo to osobne jadanie. Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Szczerze mówiąc, do dziś kupowałam tylko pyzy mrożone, ale nie spodobało się. Nie spodobało się mi i dzieciom tak samo. Kiedy gotowałam mrożone, to ciasto cały czas rozpadało, a mięso w środku było mało. Następna rzecz to kaszanka. Na Ukrainie, na Białorusi też jest coś podobnego, ale najczęściej gotują je sami w domu. W sklepach prawie jej nie widziałam, dlatego byłam zaskoczona, że w Polsce kaszankę można kupić prawie w każdym supermarkecie. Szczerze mówiąc, do dziś jeszcze jej nie próbowałam. Chyba trochę się boję. Napiszcie w komentarzach, wy lubicie kaszankę albo nie. To, co bardzo mi się podoba w Polsce, to ogromny wybór twarogu. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam całą półkę z różnymi rozdziałami twarogu, byłam naprawdę zaskoczona. Twaróg tłusty, półtłusty, chudy, ziarnisty, kremowy, różny. Jest naprawdę duży wybór. Na Ukrainie i na Białorusi też jest tworóg, ale mam wrażenie, że w Polsce wybór jest większy. Ja bardzo to lubię, bo często robię serniki i różne deserty z twarogu dla dzieci. Napiszcie w komentarzach, a jaki twaróg wy kupujecie najczęściej. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to ogórki kanapkowe i ogórki burgerowe. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam taki słoik, nawet się uśmiechnęłam. Pomyślałam, naprawdę są specjalne ogórki do kanapek. Na Ukrainie i na Białorusi widziałam tylko ogórki kiszone, jak te. A tutaj są wszystko pokrojone. Naprawdę to bardzo wygodnie. Można od razu położyć je na kanapkę albo do burgera i moim zdaniem to bardzo dobry pomysł. I ostatnia rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, to ogromny wybór nalewek, na przykład soplica, różne smaki. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam całą półkę z różnymi smakami, byłam pod wrażeniem. Orzechowa, wiśniowa, śliwkowa, miodowa i wiele innych różnych smaków. Takiego wyboru wcześniej nie widziałam. Mogę zrobić taki prezent, na przykład jeżeli jadę do rodziny, do Białorusi albo do Ukrainy. No, myślę, że to byłaby taka fajna pamiątka z Polski. No co, jeszcze dwa produkty chciałabym wam pokazać, ale w sklepie nie zmogła znaleźć ich. I zapytałam u pracownika sklepu i ona mi opowiedziała, że teraz ich nie ma, ale często oni są w sprzedaży. I to jest tak. Pierwsze to soki z kiszonej kapusty, buraków i ogórków. Tak, w Polsce to jest taka дуже popularny sok. I dla mnie to prawdziwa zagadka. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam sok z kiszonej kapusty, to była zdziwiona. A później zauważyłam, że jest sok z kiszonych buraków i nawet sok z kiszonych ogórków. I za każdym razem mam jedno pytanie. Kto to kupuje i dlaczego to potrzebne? Do dziś jeszcze jednego z tych soków nie próbowałam, ale myślę, że chyba na przykład sok z buraków to dla borszcza w
Polsce tak jest popularny taki borщ z wuszkami i może być dlatego, nie wiem. A może być to potrzebne pić po prostu. Napiszcie w komentarzach, wy pijecie ten sok, ale dodajecie do jakichś potraw. Może dzięki wam w końcu odważę się ich spróbować. I drugi produkt, który nie znalazłam w sklepie, to zakwas na żurek. Tak samo pytałam pracownika, ale dzisiaj nie ma tego zakwasu, ale ja wcześniej wiedziałam, że na półce w sklepie można znaleźć ten zakwas. I szczerze mówiąc, nigdy go nie kupowałam. Żurek gotowałam sama w domu, bez zakwasu i było smaczne, ale myślę, że jeżeli dodała zakwas, to smak będzie inny. Nie wiem. Jeżeli wy gotujecie żurek w domu, napiszcie proszę w komentarzu, potrzebna obowiązkowo kupować zakwas do żurku albo nie. Oczywiście to nie wszystko, co może zaskoczyć w polskich sklepach. Jest jeszcze bardzo dużo różnych produktów. Myślę, że z czasem odkryję ich jeszcze więcej. Na przykład rabarbar. Szczerze mówiąc, nigdy go nie jadłam. A w Polsce często można zobaczyć ciasta z rabarbarem, kompot i różne deserty. Może kiedyś też spróbuję. Ale polskie sklepy zaskakują mnie nie tylko jedzeniem. Bardzo podoba mi się też, że w jednym sklepie można kupić prawie wszystko. Można znaleźć buty sportowe, ubrania, kurtki, naczynia, pojemniki, rzeczy do domu, do ogrodu, akcesoria do samochodu i wiele innych. To jest naprawdę bardzo wygodnie. Przy wejściu do wielu sklepów prawie zawsze są też kwiaty. Można kupić piękny bukiet albo kwiaty doniczkowe. To też bardzo mi się podoba, bo można od razu kupić kwiaty dla bliskiej osoby albo po prostu do swojego domu. To były moje 10 rzeczy z polskiego sklepu, które najbardziej mnie zaskoczyli po przeprowadzce do Polski. Niektóre z nich bardzo polubiłam, a niektórych jeszcze nie odważyłam się spróbować, a o niektórych nadal nie wiem zbyt wiele. Teraz wasza kolej. Napiszcie w komentarzach, co z tych produktów kupujecie najczęściej i co powinnam spróbować w Polsce. Ja powinnam spróbować. Bardzo chętnie przeczytam wszystkie komentarze. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!